Lepiej nie wiedzieć, jak się robi kiełbasę. Podobno lepiej nie wiedzieć. Tak ponoć twierdził Otto Bismarck. Im ludzie wiedzą mniej o powstawaniu kiełbas i praw, tym lepiej w nocy śpią. W każdym kraju można znaleźć głośne historie, których genezą były podsłuchane rozmowy. Czasem te podsłuchane rozmowy potrafiły obalić prezydenta lub rząd, wpłynąć na wyniki wyborów, etc. Bo oto ktoś, często tym ktośem było po prostu szeroko pojęte społeczeństwo, dowiedział się czegoś, co ewidentnie nie było przeznaczone dla jego uszu. A forma tego, co usłyszał ów ktoś, też była daleka od ideału. Nagle okazało się, że dostojny minister, wyrafinowany polityk, błyskotliwy menedżer, wiemy o czym mówię, czy nobliwy profesor z dużą wprawą klnie jak szewc w poniedziałkowy poranek, a lista epitetów i wulgaryzmów, jakich używa, mogłaby wprawić w zakłopotanie niejednego zakapiora. Taki oto dysonans poznawczy. Jak każdy dysonans poznawczy, także i ten jest dość nieprzyjemny dla odbiorcy, więc nic dziwnego, że odbiorca swe negatywne emocje przelewa na podsłuchanego. A to drań, a to łajdak, prawda? Może więc lepiej nie wiedzieć, nie podsłuchiwać i nie wiedzieć. Mam tu zawsze mieszane uczucia, bo z jednej strony takie podsłuchy często obnażają prawdę. Nieprzyjemną, zaskakującą, ale prawdę. Spada maska noszona na użytek codzienny i ukazuje się twarz, jakiej delikwent wolałby nam nie pokazywać. Z drugiej strony podsłuchiwać i podglądać nie wypada, nawet jeśli korci by to zrobić, a korci bardzo, co pokazuje popularność reality shows w stylu Big Brothera. Osobnym wątkiem jest tu język, który przy tej okazji słyszymy, daleki od naszych oczekiwań. Ale szczerze mówiąc, kto z nas nie operuje zróżnicowanym językiem? Inaczej mówimy do dziecka, inaczej do widzów w telewizji, inaczej do studentów, a inaczej do kolegów przy piwie. Kontekst jest ważny. Na ile więc oburzać się na to, co słyszymy? Pytanie zadaję w kontekście podsłuchanej rozmowy, która wyciekła do prasy i narobiła nieco zamieszania, a przy okazji zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka, który wyjątkowo nie traktuje o szeroko pojętej ekonomii, a o relacjach między studentami i wykładowcami, o różnicach kulturowych oraz o zdalnym nauczaniu. W oryginale rzecz dotyczy rozmowy, jaka toczyła się prawie miesiąc temu między profesorami medycyny, miejscowymi oraz jednym przyjezdnym. Profesorowie mieli zdalne zajęcia ze studentami, po których, cóż za amatorzy, nie wyłączyli mikrofonu i dali się nagrać studentom, no jak dzieci. A z tych nagrań wynikało, że na zdalnych zajęciach zdawalność jest zdaniem profesorów zbyt duża i coś z tym trzeba zrobić. W dalszej części nagrań jest giełda pomysłów, jak tę nadmierną zdawalność obniżyć oraz przechwałki, kto lepiej umie oblewać studentów. No jak dzieci. Garść refleksji. Uwaga, część z nich może się nie spodobać studentom. No trudno. Przykro mi to wyznać, ale część profesorów w życiu prywatnym klnie. I to soczyście. Często z finezją i z wdziękiem, ale klnie. Osobiście uważam, że dopóki jest to w życiu prywatnym, a nie na sali wykładowej, to nie ma problemu. I chyba tak najczęściej jest. Stąd rada sugeruje nie podsłuchiwać profesorów w sytuacjach pozazawodowych, bo potem można mieć nieprzyjemne odczucia. Przechwalanie się, kto umie oblać więcej studentów, jest infantylne i niegodziwe, bo w całym procesie nauczania nie chodzi o to, by skutecznie oblewać, tylko by skutecznie nauczyć. Jeśli oblewasz dużą część swoich studentów, to znaczyć to może, że przedmiot jest trudny, że studenci są mało zdolni i mało zaangażowani, ale może też znaczyć, że po prostu nie umiesz ich uczyć. I każdy, kto studiował, wie, że zdarzają się wybitni naukowcy, którzy nie potrafią uczyć studentów. Zdawalność przedmiotów to coś, co my wykładowcy często bacznie obserwujemy. Wiemy z doświadczenia, które przedmioty są trudne, a które łatwiejsze. Pracując ze studentami możemy ocenić ich zdolności, przynajmniej trochę, oraz ich zaangażowanie. No to ocenić łatwiej niż zdolności. Wiemy więc, czego się spodziewać po wynikach egzaminów. Jeśli wyniki są bardzo zaskakujące w sensie pozytywnym lub negatywnym, to staramy się szukać przyczyn i zdarza się, że o tym między sobą rozmawiamy. Czy studenci ściągają podczas egzaminów? Często starają się to robić. W Polsce kultura ściągania ma się dobrze. W krajach anglosaskich nie ma pojęcia ściągania. Ściąganie to oszustwo, rodzaj przestępstwa, a u nas rodzaj zaradności. Pamiętam, że gdy byłem jeszcze studentem, część moich starszych kolegów pojechała na wymianę studencką do Wielkiej Brytanii. I na koniec semestru wielka afera, bo polscy studenci masowo ściągali na egzaminie. Zaprawieni w bojach bezbłędnie ograli nieprzygotowanych brytyjskich wykładowców. I wszystko byłoby ok, gdyby nie ich brytyjscy
koledzy studenci, którzy poszli do władz uczelni ze skargą, że polscy studenci oszukują na egzaminach. No kto by przypuszczał, że koledzy ich wsypią? No cóż, różnice kulturowe bywają bolesne. Przejście na zdalne nauczanie otwiera całkiem nowe perspektywy w zakresie ściągania, bo nie znajdujemy się na jednej sali. Stąd lepsza zdawalność na niektórych egzaminach. I nie ma się co dziwić, że ci lepsi wykładowcy się tym martwią. Tylko co lepsi wykładowcy się tym martwią, bo ci gorsi są zadowoleni. Studenci mają dobre oceny, są usatysfakcjonowani, dobrze ocenią prowadzącego. Nic ich nie nauczył, ale problemów też nie robił. Swój chłop. I komu to szkodzi, że ściągali? No, komu? Klasyczny błąd złożenia. Omawiamy go na wykładach z ekonomii, czyli jednak jakiś wątek ekonomiczny nam się tu pojawia. Błąd złożenia polega w uproszczeniu na tym, że pewne rozwiązanie lub pewna sytuacja, która jest korzystna dla pojedynczej osoby, jest traktowana jako korzystna dla ogółu, bo ogół przecież składa się właśnie z pojedynczych osób. Korzyść ze zdania egzaminu w nieuczciwy sposób jest niewątpliwa, a szkoda wydaje się znikomo mała. Co jednak, gdy wszyscy zdajemy nasze egzaminy nieuczciwie? To już chyba 10 lat, jak rozmawiałem z jedną ze swoich studentek. W pewnej chwili rozmowa zeszła na zwierzęta domowe i studentka zaczęła mi opowiadać o chorobie swojego kota czy też psa. I opowiada, jak trafiła do weterynarza, a ten zapytał ją, czym się zajmuje. Jak usłyszał, że studiuje, to zaczął snuć opowieści o tym, ile to oni pili w czasie studiów, o tym, jak spali, skacowani na wykładach, jak obchodzili egzamin. I wtedy do niej dotarło, że ona wcale nie chce dać mu leczyć swojego zwierzaka, bo chciałaby, żeby zajął się nim ktoś, kto ma szeroką wiedzę i kompetencje. Wstała, pożegnała się i poszła do innego weterynarza. Miejmy nadzieję, że ten inny weterynarz traktował studia nieco bardziej poważnie. Dlatego tępię ściąganie, nawet jeśli studenci mają mnie mniej lubić. Dlatego podejrzliwie odnoszę się do wyników egzaminów, które są zaskakująco dobre i dlatego trochę rozumiem tych podsłuchanych profesorów, którzy niepokoili się o wysoką zdawalność egzaminów w trybie zdalnym. Należy się tym niepokoić tak, jak należy się niepokoić inflacją ocen, która jest utrapieniem większości uczelni łącznie z tymi najlepszymi na świecie. Inflacja ocen jest bardzo niebezpieczna, bo tak naprawdę spłaszcza skalę ocen. Jeśli wszyscy dostają doskonałe oceny, to jak odróżnić studentów doskonałych od studentów bardzo dobrych lub dobrych? O inflacji ocen na pewno jeszcze kiedyś powiemy. A już za tydzień opowiem nie o inflacji ocen, a o takiej zwykłej inflacji. Postaram się jednak, by było niezwykle ciekawie. Do usłyszenia.